Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy gotować przepyszną zupę kalafierową, taki krem, zupa krem kalafierowa. Będziemy to robić w takim blenderze Ninja, który jednocześnie gotuje zupę, ale oczywiście można to robić bez problemu w garku i potem zblendować w czymkolwiek. Tak czy inaczej, przetestujemy ten blender, czy warto kupić, czy w ogóle warto kupić takie urządzenie do gotowania zup. No i co, żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Przepis na tą zupę jest bardzo prosty, także tutaj dużo tłumaczenia nie ma. To, co chciałbym zrobić w tym filmie, to tak jakby 3 w jednym. Pierwsze, pokazać, jak zrobić super dobrą, naprawdę smaczną zupę kalafierową. Ja tą zupę ugotowałem w restauracji i wszyscy się zachwycali. Ta zupa jest bardzo prosta, ale naprawdę smaczna. Drugą rzecz, którą chcę zrobić, to pokazać, jak działa to urządzenie do zup, ten blender gotujący Ninja. I trzecia, chciałbym zastanowić się, czy warto jest w ogóle kupić jakiekolwiek, bo są tańsze urządzenia do gotowania zup. Więc zacznijmy od samej zupy. No tak jak widzicie, jeden kalafior, do tego jakieś 2 średnie ziemniaki i to wszystko. Ale dodatkowo należy użyć rosołu, bulionu, wywaru, z warzyw, z kurczaka. Wołowy ma zbyt mocny smak. Polecam z warzyw albo z kurczaka, warzywne albo kurczaka. Ja gotuję w domu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, taki wywar, taki rosół w zasadzie jemy jako zupę z makaronem. To jest akurat warzywny, ale nawet jeżeli gotuję z kurczaka, to tam jest też mnóstwo warzyw plus kurczak, czyli ten smak aż tak bardzo się nie różni i dzieci mi go ciągle jedzą, taki warzywny rosół. Dwa, no on jest o wiele zdrowszy niż taki kupowany w sklepie z kostki czy gotowy. No i ma też smak, taki jak ja chcę, żeby był taki smak. Tutaj do tego urządzenia Ninja wlewamy, żeby płyn był, jest tutaj taka miarka maksymalna ilość na gorącą potrawę, czyli na zupę. Warzywa mogą trochę wystawać. No i włączamy. Przy zupie kalafiorowej, ponieważ to ma być taka zupa jedwabista, taka mielona, mam tutaj smooth zup i on co jakiś czas będzie tak zakręcał, o właśnie w ten sposób. Troszkę przemieli, troszkę zakręci. Bardziej tutaj chodzi o to, żeby zamieszał tą zupę i będzie tak gotował przez pół godziny. Są inne opcje, można gotować dłużej. Gotuję dosyć mocno, ale to co przede wszystkim, że nie interesuje mnie to, czy wykipi, czy się przypali, bo on jest tak ustawiony, żeby nie wykipił. No a zupa zazwyczaj, taka zupa się nie przypala, więc tutaj się nie martwię. I jeżeli chodzi o samą zupę, jeszcze powróćmy do tego samego rosołu. Czy można użyć kostki? Oczywiście, że można. Zupa z kostki jest równie dobra, no nie jest tak dobra jak z własnego rosołu. No i tutaj, jak to się mówi, nie trzeba być bardziej papieski od papieża. Jeżeli mamy zjeść zupę, to czy ta zupa będzie z kostki? Tam nie ma jakby takiej chemii jakiejś specjalnej. Chemia jest wszędzie. Słuchajcie, jak idziecie do Biedronki, kupujecie cokolwiek w tej Biedronce, to tam jest tyle chemii, że to się w głowie nie mieści. Więc nie ma co przesadzać, że jak kupimy kostkę rosołową, czy taki rosół w torebce, w słoiku, czy w czymkolwiek i wlejemy tutaj, że to będzie chemia i niezdrowe. No nieprawda. Będzie troszkę mniej zdrowe niż na takim własnym rosole. I tutaj minutę przed to, co zrobiłem, najpierw wlałem śmietanę. Śmietanę mam, ja mieszkam w Szkocji, to jest 50% śmietana, która się nigdy nie waży, także mogę wlać do gorącej potrawy, mogę ją gotować. Jeżeli wasza śmietana się waży, obawiacie się, że będzie waży, można ją zahartować. Można wlać do gorącej wody, żeby tak zahartować i wlać tutaj. Tylko żeby nie za dużo, prawda? Żeby nie zmienić proporcji, albo troszkę mniej tego rosołu tutaj wlać. Natomiast no to trzeba zrobić troszkę wcześniej, a można też zrobić później. I jeszcze troszkę to
zupę podgotować. Jak gotujecie zupę w garku, bo to jest akurat przepis na tego ninja, który, zobaczcie, to jest akurat, jaki on opcje ma, ale można gotować tak samo w garku, w innym urządzeniu do gotowania zup. Wszystko jest tak samo, tylko tyle, że nie będzie gotowane, będzie po prostu gotowane w garku i trzeba pilnować, co jakiś czas samemu sobie mieszać. Ta Ninja ma tutaj jeszcze inne opcje. Dlaczego kupiłem tego blendera z opcją gotowania? Bo przede wszystkim potrzebuję dobrego blendera i tutaj wybierałem różne. Natomiast była w promocji, jest to super blender, jeden z lepszych na rynku, jaki można kupić. No na pewno można znaleźć lepsze jeszcze, ale i też droższe. Natomiast za tą cenę jest naprawdę super blender. No i jeszcze gotuję zupy. A za chwilę właśnie będę o tym mówić. Czy warto jest kupić takie urządzenie do gotowania zup? Czy też Ninja, czy jakiekolwiek inne. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o tą Ninja, no to tam są opcje już przedefiniowane wcześniej do sosów, do dżemów, blendowania, do jakichś deserów, ale też jest manualnie można blendować albo ustawić sobie na jakiś czas do gotowania. Te zupy mogą być albo właśnie takie już zmielone, albo takie nieprzemielone. Czyli tutaj jest ten program jest bardzo uniwersalny. Tak jak tutaj widzimy, samo blendowanie, można robić desery, milkshake'i, lody można kruszyć, można robić super takie kawy frappuccino, no i głównie o to mi chodziło. Natomiast samo gotowanie zup, no tutaj nawet można podsmażać te warzywa wcześniej. To jest tak jakby taki dodatek. Ale jak się okazuje, używam go więcej do zup. No i teraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest w ogóle takie urządzenie do gotowania zup, jakkolwiek by się nie nazywało, czy to będzie ta Ninja, czy jakikolwiek inny, czy warto jest coś takiego kupić? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to chyba sami musicie sobie odpowiedzieć. Pytanie, czy gotujecie zupy? Bo wiadomo, że zupy są bardzo zdrowe. Zupy powinny być elementem naszego jadłospisu, są bardzo dobre dla dzieci, dla nas, czy też jeżeli nawet mieszkamy samodzielnie, taką zupę, jak ktoś pracuje w domu, żeby taką zupę sobie zjeść, no jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, żeby te zupy jeść jak najczęściej. Niektóre zupy są bardziej zdrowe, niektóre są mniej zdrowe, ale jakkolwiek, zupa to jest zupa. No i każdy może odpowiedzieć na to, no słuchajcie, no ja to mogę zrobić w garku. Dokładnie. Jeżeli robisz to w garku, no to najprawdopodobniej takiego blendera, takiego urządzenia do gotowania zupy nie potrzebujesz, bo w garku zupę można jak najbardziej ugotować i może nawet lepiej. Natomiast jeżeli nie gotujesz w garku, jeżeli nie ma czasu, tak jak ja, no ja nie mam czasu, ja mam i pracę, i z dziećmi na różne aktywności, sam chodzę na różne aktywności, robię YouTube'a, robię różne inne rzeczy i bardzo jest mi ciężko znaleźć to trochę czasu na to, żeby codziennie taka zupa była. W takim urządzeniu po prostu to wrzucam. Rosół ja również gotuję w szybkowarze, także to nie jest tak, że ja czekam, mieszam, pilnuję. Nie. Wrzucam do garka wszystko i zapominam. Mogę przyjść za 5 godzin, rosół jest ugotowany. Jak sobie ustawię, no, czy w tym szybkowarze, prawda? Tak samo tutaj. Też mogę robić w tym czasie cokolwiek innego. No nie mogę tego zostawić tak po prostu, no bo mi się ta zupa później zepsuje, ale mogę robić cokolwiek innego, zapomnieć o tym, przyjść, zupa będzie gotowa. Nic mi tam nie wykipi, nic mi się nie przypali i wtedy jest to zakup jak najbardziej dobry, jak najbardziej uzasadniony. Tak, powiedziałbym, jest to dodatkowe urządzenie, które nam nie jest do końca potrzebne. Chyba że ja potrzebowałem dobrego blendera. Mam blender
tej samej firmy, ale on jest taki troszkę do czegoś innego. Potrzebowałem właśnie takiego blendera, który mi będzie bardzo dobrze mielił różnego rodzaju takie koktajle, zupy. I ten blender, ten Ninja, jest jednym z najlepszych w tej cenie. Są lepsze, ale są też dużo droższe. No i pytanie, czy są potrzebne, aż tak drogie, w tej cenie na rynku. Więc już wiedziałem, bo mi się zepsuł inny. Wiedziałem, że chcę Ninja. Była promocja i kupiłem. No i słuchajcie, no mam dwa w jednym. Także w tym przypadku, nawet jeżeli te zupy bym gotował rzadko, no to i tak mam blender. Także tyle na temat, czy warto, czy nie, bo to wszystko właśnie zależy od tego, od indywidualnych potrzeb, od tego, czy gotujemy zupy, czy umiemy w ogóle gotować zupy. Jak nie umiemy w ogóle gotować, no to takie urządzenie jest super, bo idziemy zgodnie z przepisem, wrzucamy i wszystko robi samo. Nie trzeba pilnować, nie trzeba mieszać, nie trzeba różnych innych rzeczy robić, tylko właśnie wrzucać wszystko naraz i jest gotowe. Na tym kanale będą różne przepisy co jakiś czas właśnie na zupy, czy też z takiego urządzenia, czy też jakikolwiek inny. No ale to już się nagadałem, to bez gotowania. No ale o to właśnie chodziło w tym wideo, żeby zastanowić się, czy takie urządzenie jest nam potrzebne, czy też nie. Zupa nam się gotowała, ale tutaj jeszcze podsmażyłem taki chlebek, bo to aż się prosi, bo do takiej zupy bardzo dobrze pasuje. Zobaczcie, jaka jest pięknie jedwabista. No i czas, żeby spróbować. Czas, żeby spróbować. Zupka pachnie pięknie. Ja lubię kalafierową, ale najważniejsze jak smakuje. Jest po prostu przepyszna, taka kremowa, smak kalafioru, innych warzyw. No, jak dla mnie rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.